Witam serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w mieście Hel, w którym znajduje się początek Polski. Spacer rozpoczynamy w parku przed pomnikiem obrońcom Helu. Idziemy w stronę skrzyżowania ulic Wiejskiej i Sikorskiego. Za skrzyżowaniem widzimy najpierw pomnik poświęcony Stefanowi Żeromskiemu i za nim wchodzimy do Galerii Rzeźby Kaszubskiej, gdzie znajduje się najdłuższa rzeźba z jednego kawałka drewna. Jej długość wynosi 15 metrów i 20 centymetrów. Rzeźba została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Ilustruje ona wiersz Juliana Tuwima „Rzepka”. Tytułową rzepką jest zakończenie kłody, a pozostałe jej części przedstawiają kolejne osoby ciągnące rzepkę. Babcia, dziadek, wnuk i mruczek. Nie mogło oczywiście zabraknąć nawiązania do nadmorskiego miasta. Z drugiej strony rzeźby znajduje się napis Hel, początek Polski. Publiczna odsłona obiektu nastąpiła 29 czerwca 2019 roku w święto miasta Helu. Dokonał jej osobiście burmistrz Helu. Niespełna miesiąc później rekord został oficjalnie zatwierdzony i wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. W Galerii Rzeźby Kaszubskiej znajdują się jeszcze inne drewniane rzeźby związane z Kaszubami, wykonane przez lokalnych artystów. Wszystko jest z drewna. Figury, brama wejściowa, ławki, kosze na śmieci. Po obejrzeniu rzeźb kierujemy się ulicami Sikorskiego i Rybacką na ulicę Portową, gdzie znajduje się muzeum o nazwie Dom Morświna. Jest ono dedykowane ginącemu na Bałtyku gatunkowi. To mikromuzeum ukazuje, jak wielki ma on problem z przetrwaniem. Misją, dla celów której powołano obiekt, jest upowszechnianie wiedzy w celu ochrony gatunku przed jego wyginięciem w Bałtyku. Obok muzeum znajduje się gablota, w której możemy porównać wielkość czaszek morświna i finwala. Przechodzimy w kierunku widocznych kładek nad wydmami. Jest to park wydmowy. Celem utworzenia parku wydmowego było przywrócenie przyrodniczego środowiska wydmowego, które jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku było środowiskiem naturalnym w tym miejscu, ale w późniejszym czasie zostało zniszczone. Teren stał się zapleczem budowlanym i składowiskiem śmieci. Naturalna roślinność wydmowa została zniszczona. Do rewitalizacji siedliska przystąpiono w 2007 roku. Wywieziono 600 ton odpadów i śmieci bytowych, wytrzebiono obce rośliny, wymieniono zanieczyszczoną glebę na właściwy piasek wydmowy. Na tak przygotowanym podłożu odtworzono naturalną roślinność wydmową i ogrodzono teren. W 2011 roku oddano do użytku pomosty spacerowe, po których teraz idziemy. Przy pomostach znajdują się tablice informacyjne o naturalnych roślinach wydmowych rosnących w tym miejscu. Zbliżamy się do kolejnej atrakcji Helu, jaką jest Fokarium. Przed przyjazdem do Helu należy sprawdzić na stronie internetowej Fokarium, czy jest otwarte w danym dniu.
Bilety kupuje się w automacie widocznym z prawej strony i z lewej strony od razu wchodzimy do fokarium. Nie należy wyrzucać biletu po wejściu, gdyż będzie on jeszcze potrzebny do wejścia do budynku ekspozycyjnego na terenie fokarium. Fokarium wspomaga odtworzenie i ochronę fok szarych w rejonie południowego Bałtyku. Ośrodek istnieje od 1999 roku, choć działalność na rzecz badań i ochrony fok podjęto znacznie wcześniej. Inspiracją była udana próba wyleczenia pierwszej dostarczonej na rehabilitację do helskiej placówki foki o imieniu Balbin. Ranne zwierzę podjęto z plaży w Juracie 31 marca 1992 roku. Od tego dnia, rozwijając badania biologiczne, weterynaryjne i hodowlane nad fokami, Helski Ośrodek w sposób praktyczny wspomaga międzynarodową akcję odtwarzania i ochrony zasobów tych zwierząt na Bałtyku. Wyleczone tu foki, podobnie jak uzyskany z hodowli przychówek, wypuszcza się na wolność. Są one obiektami prowadzonych obserwacji naukowych. Wypuszczanie fok ma na celu także uzupełnianie strat, jakie ich bałtycka populacja ponosi wskutek nierozważnej działalności człowieka, jak zanieczyszczanie morza, rybołówstwo i inne. Czyni się to także po to, aby foki szare, żyjąc w obrębie całego morza, spełniały pozytywną rolę drapieżnika i były testerem czystości morskiego ekosystemu, w tym jakości ryb, które konsumuje człowiek. Znajdujemy się wewnątrz budynku ekspozycyjnego. Upowszechnianie informacji dotyczących ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego, w tym szczególnie sytuacji morskich ssaków, jest ważnym elementem działalności helskiej placówki. Na dolnej kondygnacji budynku znajdują się duże okna umożliwiające wygodną obserwację fok w basenie. Gdybyśmy nie weszli do środka tego budynku ekspozycyjnego, to na zewnątrz można obserwować foki w tym basenie tylko poprzez małe bulaje. Po wyjściu z fokarium idziemy bulwarem nadmorskim w stronę widocznego z daleka falochronu i portu rybackiego. Naszą uwagę zwrócił nowy zegar słoneczny, stojący tu od ubiegłego roku. Tuż obok znajduje się posąg Neptuna. Rzeźba ta jest kopią brązowej postaci boga Neptuna, która stanowi element fontanny stojącej we włoskiej Bolonii. Natomiast posąg Neptuna na Helu wykonany jest z białego granitu. Jest to pierwsza wersja tej rzeźby wykonana w kamieniu oraz największa kamienna rzeźba boga Neptuna na świecie. Figura Neptuna ma 3 metry i 40 cm wysokości. Przechodzimy na falochron okalający port. Pierwsze kotwicowisko dla rybaków na Helu zbudowano w 1883 roku na przybrzeżnej mieliźnie o szerokości około 350 metrów. W latach 1892-1898 kotwicowisko zostało rozbudowane w port o powierzchni 3 hektarów
i głębokości 2,5 metra. Zachodni falochron o łukowatym kształcie i długości około 320 metrów został zbudowany na bazie podwójnej drewnianej palisady, którą wypełniono wewnątrz kamieniami na podkładce z faszyny. Następnie dobudowano do lądu wschodnie molo o długości 120 metrów. W 1921 roku drewnianą konstrukcję częściowo wymieniono na betonową. W 1923 roku zmodernizowano port, zastępując drewniane elementy konstrukcji solidną betonową nadbudową, a także przedłużając zachodni falochron. Na falochronie zachodnim znajduje się charakterystyczny obiekt, tak zwane helskie jajo. Wracamy i przechodzimy na ulicę Wiejską. Znajduje się tu dom rybacki z 1809 roku, a z drugiej strony ulicy rośnie dąb Franciszek. Nieco dalej jest Muzeum Rybołówstwa. Warto zobaczyć zgromadzone przy muzeum eksponaty. Najciekawsze eksponaty znajdują się wewnątrz dawnego kościoła ewangelickiego, który został zamieniony na muzeum. Na zewnętrznej ekspozycji widzimy m.in. sieci rybackie, kotwice, kopuła helskiej latarni morskiej, laterna z latarni z falochronu północnego w porcie Władysławowo, drewniane elementy konstrukcji żaglowców. Idąc kawałek dalej za Muzeum Rybołówstwa, znajduje się kolejna atrakcja, która została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Jest to replika helskiej latarni morskiej, w całości wykonana z płytek bursztynu o łącznej wadze 50 kg. Jeśli mamy szczęście, to zobaczymy ją w tej gablocie lub wcześniej zobaczyliśmy ją w widocznym za murem kościele ewangelickim, będącym obecnie muzeum. Idziemy dalej ulicą Wiejską. Przechadzając się ulicą Wiejską, warto zwrócić uwagę na urokliwe kamienice, które zachowały swoje pierwotne historyczne kształty i detale architektoniczne. W XV wieku, gdy powstawała osada Nowy Hel na długim wale wydmowym, domy budowano na jego wierzchołku. Ulica, która powstała, była konsekwencją tych uwarunkowań geologicznych. Natomiast sposób budowy i sadowienie chat przy ulicy było określone w XV-wiecznym Wielkierzu i odtąd przestrzegane. Domy stawiane były w równych odległościach, ścianami szczytowymi w stronę ulicy, za nimi były niewielkie ogródki. W kolorystyce chat dominowały 3 kolory: czerwień dachów, biel ścian, która była poprzecinana czernią belek. Od powstania osady ulica Wiejska była jedyną, a potem najdłuższą arterią w mieście. Podsumowując, ulica Wiejska w Helu to miejsce, które warto odwiedzić ze względu na swoje zabytki, piękne kamienice i urokliwą atmosferę. To idealne miejsce na spacer, wycieczkę z rodziną lub romantyczną randkę. Na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Bałtyckiej stoi kolejna atrakcja Helu – topola Helena. Rośnie ona w tym miejscu od ponad 220 lat.
W 1973 roku została pomnikiem przyrody. Została wybrana drzewem roku 2017. Od 2018 roku posiada własne imię Helena. Wysokość tej topoli czarnej wynosi 30 metrów, a obwód 4 metry. Idziemy dalej w kierunku latarni morskiej. Latarnia morska w Helu to jeden z najważniejszych symboli tego malowniczego miasteczka nad Bałtykiem. Światło nawigacyjne dla statków palono już w odległych latach. Natomiast budowę pierwszej latarni morskiej w Helu rozpoczęto w 1806 roku, którą ukończono po 20 latach w 1826 roku, a jej otwarcie miało miejsce 1 sierpnia 1827 roku. Wieża latarni miała przekrój okrągły o wysokości 42 metrów. We wrześniu 1939 roku obrońcy Helu wysadzili ze względów strategicznych latarnię w powietrze. W 1942 roku obok fundamentów wysadzonej latarni wzniesiono latarnię istniejącą do dzisiaj. Dziś latarnia morska w Helu jest jednym z najważniejszych punktów orientacyjnych dla statków, które przypływają w pobliżu polskiego wybrzeża. Przechodzimy na biegnącą obok ulicą Kuracyjną, która jest deptakiem prowadzącym ku morzu. Jest to jedna z bardziej znanych ulic w Helu. W okolicy ulicy Kuracyjnej znajdują się liczne atrakcje, które przyciągają turystów z całego kraju i zagranicy. Nie da się tu zapomnieć, że miasto Hel było i jest miastem położonym w miejscu strategicznym. Już na początku możemy przeanalizować mapę z umiejscowieniem umocnień, fortyfikacji i innych zabytków architektury obronnej. Niektóre z umocnień przy tym deptaku to kopuła strzelecka, zapasowy punkt kierowania ogniem, bateria artylerii stałej, stanowisko ogniowe nr 4. Dochodzimy do kładki spacerowej nad wydmami. Prowadzi ona przez malownicze wydmy, które tworzą piękne krajobrazy. W czasie spaceru po kładce można podziwiać porośnięte roślinnością wydmy oraz malownicze widoki na morze i lasy. Spacer po kładce to także doskonała okazja, aby obserwować ptaki morskie, które żyją w tym regionie. Idąc zupełnie do końca tą kładką, dojdziemy do kolejnych stanowisk ogniowych i do kopca Kaszubów, określającego początek Polski. Plaża na cyplu Półwyspu Helskiego jest piękna, szeroka, piaszczysta, idealna na wypoczynek czy też romantyczny spacer.